Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś jestem w Stańczykach. Widzicie za mną bardzo fajne mosty, wiadukty kolejowe, już od dawna nieczynne, ale nadal są bardzo fajną atrakcją turystyczną. Jest tutaj masa ludzi, masa rowerzystów. Spotkałem tutaj na miejscu sporo sakwiarzy. Po drodze mijaliśmy się z rowerzystami. A chciałem w tym miejscu opowiedzieć Wam o tym, jak wyznaczam sobie trasę, jak nawiguję na trasie. Ostatnio był odcinek o tym, jak mocować sobie telefon na rowerze, ale powiem Wam szczerze, ja jakoś nie korzystam, mimo że bardzo lubię nowinki technologiczne, nie korzystam za bardzo z nawigacji, czy w telefonie, czy z jakiejś osobnej nawigacji. Mam swój sposób, być może kiedyś przekonam się, przestawię się, żeby korzystać z nawigacji. W każdym razie ja korzystam z innego sposobu. Siadam sobie do komputera, za chwilkę Wam też to pokażę, jak przeniosę się na chwilę do domu. Siadam sobie przy komputerze, wyznaczam sobie trasę na Google Maps. Korzystam też ze Street View, czyli patrzę po prostu na odcinki, którymi mogę jechać. Jeżeli na przykład na trasie wypada mi jakaś większa droga, którą po prostu muszę koniecznie jechać, patrzę, czy jest pobocze, czy droga jest w dobrym stanie, czy można sobie rowerem śmiało po niej jechać. Patrzę też właśnie, gdzie można skręcić. Jeżeli jest jakiś punkt charakterystyczny, to też dzięki Street View można zobaczyć. I właśnie jak ja to robię, pokażę Wam. Mam tutaj na kartce, wypisane punkty i robię to w ten sposób, że spisuję sobie, patrząc na mapę, spisuję miejscowości. Piszę na przykład Giżycku, na skręć w lewo na drogę 598 na rondzie, albo na przykład miejscowości Wiżajny przy kapliczce, skręć w lewo. I mam to po prostu rozpisane punkt po punkcie. Staram się robić to w miarę dokładnie, oczywiście nie przesadzam z ilością informacji, żeby po prostu podczas jazdy, kiedy jadę, wyjmuję sobie kartkę z tylnej kieszonki, patrzę sobie na kartkę, widzę, o, Srokowo, Stara Różanka w lewo przy kapliczce na przykład i już jadę, będzie ta Stara Różanka, skręcę przy kapliczce, patrzę dalej na kolejny punkt, na kolejny. Dzięki temu, że ja sobie wyznaczam trasę, korzystając również ze Street View, ja później mniej więcej wzrokowo ja pamiętam, gdzie po prostu, w którym miejscu powinienem skręcić. Te miejsca często, jeżeli nawet zdjęcia są na Street View sprzed 2, 3, 4 lat, to miejsca się zazwyczaj nie zmieniają. Oczywiście Street View wszystkiego nam nie powie i tak właśnie miałem wczoraj, kiedy jechałem z Białegostoku do Augustowa. Wyznaczyłem sobie trasę, tam było około 120 km, z czego 30 km było po drogach gruntowych. Po drogach gruntowych jeździ się bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, jest swojsko, sielsko, samochodów nie ma, można spotkać dzikie psy, o czym też odcinek będzie już lub był, bo go też tutaj w okolicach nagrałem. W każdym razie tego na Street View nie sprawdzimy i tam później się okazało, że były te drogi gruntowe dosyć lichej jakości, było wyłożone kamieniami, odcinkami, więc to po prostu jechało się fatalnie, ale dobra, była przygoda, jazda troszeczkę w nieznane, ale jeżeli chodzi o asfaltowe drogi, to spokojnie Street View nam to umożliwi, żeby obejrzeć dokładnie, gdzie będziemy skręcać. Ja oczywiście wożę ze sobą nadal telefon, mam go w kieszeni, ściągam sobie mapę offline'owo i też w razie czego, jeżeli nie jestem pewien, bo wiecie, właśnie na gruntówkach trzeba się troszeczkę też mapą wspomóc i również na asfalcie czasami coś się zmieni. Są zdjęcia na Street View sprzed 3-4 lat, będzie przebudowa, będzie jakiś remont, jakiś znak zniknie i lepiej mieć ze sobą zawsze awaryjnie mapę. Także powiem Wam, warto spróbować, zobaczyć, mieć w zanadrzu oczywiście gdzieś mapę, czy papierową, czy po prostu na telefonie ze sobą. Jeżeli, jeszcze powiem Wam na koniec, jeżeli znacie jakąś aplikację, dzięki której można sobie wyznaczyć trasę na komputerze, potem zrzucić na telefon i prowadzić, ale również aplikację, która umożliwia wyznaczenie tej trasy na telefonie. Na przykład jesteśmy już na wyjeździe, nie mamy komputera, zmieniają nam się plany, chcemy pojechać jakoś inaczej. Jeżeli znacie taką aplikację, która umożliwi to również w łatwy sposób na telefonie i później odtworzenie, dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie przetestuję, sprawdzę. Może nawet się przestawię i zacznę jeździć z nawigacją w telefonie. A tymczasem dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, hej!